Siemaneczko na kanale Do Roboty. Dzisiaj znajdujemy się w Poznaniu i odcinek będzie poświęcony energetyce, a dokładnie pracy pomiarowca. I ze mną jest Łukasz. Witam Cię serdecznie. Witaj serdecznie. Twój zawód to? Jestem koordynatorem do spraw pomiarów w Departamencie Zarządzania Informacją Pomiarową. Okej, dość szeroko to powiedziałeś, ale dzisiaj stricte zajmiemy się pracą pomiarowca, ale nie martwcie się, bo za niedługo na kanale Do Roboty pojawi się również odcinek o pracy elektromontera, więc jeśli jesteście ciekawi, oczywiście subskrybujcie ten kanał, bo niebawem zobaczycie to na naszym kanale. Więc co, bierzemy się do roboty i zaczynamy pracę tego pomiarowca. Tak. Co będziemy dzisiaj robić? No, przygotowałem dla Ciebie szereg zadań. Myślę, że trochę się spocisz. Będziemy montować licznik, będziemy w biurze, będziemy montować analizator jakości energii elektrycznej, więc zajęć jest dość sporo, ale przed tym jak zaczniemy, zapraszam Cię na krótkie szkolenie BHP, Jasne. Żebyśmy mogli przystąpić do dalszych działań. No to dobra, to ja teraz przechodzę szkolenie BHP, a już za chwilkę widzimy się na Waszych ekranach. Ja jestem już przebrany, jestem już po szkoleniu. Łukasz, w ogóle spotkaliśmy się przy tym takim kontenerze morskim. Tak. Co to jest i dlaczego tu się spotkaliśmy? Nie jest to zwyczajny kontener morski, jest to bezobsługowy magazyn licznikowy. On działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku i to monterzy bardzo doceniają, ponieważ oni mogą sobie podjechać przed pracą, po pracy, w trakcie pracy, jak są gdzieś w okolicy i to jest bardzo, bardzo duża zaleta właśnie takiego magazynu. To jest tak zwana strefa identyfikacji produktu. Tutaj monter, który zdaje urządzenia, które ściągną z sieci albo chce pobrać, żeby zainstalować je u klienta, przynosi je z tej strefy magazynowej i następnie następuje ich identyfikacja, czyli czytamy, co on w ogóle chce pobrać. I działa to na takiej prostej zasadzie. Mamy znaczniki, które wyglądają mniej więcej tak. Możesz sobie zobaczyć, nawet możesz sobie wziąć. Okej. Są to znaczniki RFID, one są przyklejane do urządzenia i dzięki temu, że my je czytamy, wiemy, co to za urządzenie. I zaletą tego względem kodów kreskowych czytanych normalnie przez panią przy kasie jest to, że możemy czytać bardzo wiele znaczników równocześnie i ten proces jest po prostu o wiele szybszy, wydajniejszy. Okej, czyli tutaj też musimy powiedzieć widzom, że dzisiaj będziemy pokazywali te takie inteligentne liczniki, czyli coś, co wiele osób już ma w domach, ale pewnie jeszcze wiele nie ma i dlatego to pokazujemy, żeby dowiedzieli się, co niebawem będzie im montowane. Co ich czeka. I zaraz Ci wręczę ten tablecik, spróbujesz pobrać urządzenie, zobaczymy, czy Ci się to uda, bo staraliśmy się, żeby ta aplikacja, całe funkcjonowanie było na tyle intuicyjne, że powinieneś dać sobie z tym radę. Że nawet amator sobie da radę. No dobra, no to ja dzisiaj będę tym pomiarowcem, na razie amatorem, ale pracownicy, którzy już na mnie czekają przed samochodem, śpieszą się, żeby ten licznik wymienić, więc myślę, że to szkolenie moje w czasie pracy przebiegnie bardzo szybko. To co? Wychodzimy na początek i zrobimy sobie całą operację od wejścia, ponieważ otwieranie drzwi do tego kontenera już odbywa się przez tą aplikację. Myślę, że warto jeszcze dodać, że to jest nasze autorskie rozwiązanie, które realizowaliśmy wspólnie z Instytutem Łukasiewicza, w sumie nadal rozwijamy i zdobyło właśnie w tym roku drugie miejsce na międzynarodowym konkursie RFID Journal Awards w Orlando. Okej, czyli tego systemu, tak? Ten RFID? To jak wykorzystaliśmy właśnie RFID w naszych rozwiązaniu energetycznym, bo jest to rozwiązanie dość innowacyjne. To też cenna informacja. To gratulacje. Dziękuję i teraz przekazuję Cię w ręce Marcina, z którym pojedziecie zamontować właśnie licznik. Witam Cię na układzie serdecznie. pomiarowym. No dobra, no to jedziemy i bierzemy się już do tej roboty, bo na razie mamy sprzęt, mamy pobrane liczniki, czy też licznik, a trzeba go szybciutko zamontować. O matko, troszkę tych liczników tu jest. Tak. Jest to wielopomiarowe złącze. I w pierwszej kolejności sobie tutaj na tablecie sprawdzamy numer licznika. To jest ten licznik? Tak, dokładnie tak. To jest ten licznik będziemy właśnie... 95 rok, dobrze doczytałem? Tak, to jest stary licznik, dlatego mamy zlecenie na wymianę go, ponieważ wymieniamy te liczniki na takie z możliwością zdalnego odczytu. To ja już przystąpię do pracy, ale tutaj już ja podejdę bliżej, bo oczywiście do tego trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Dzięki temu mamy tutaj też wiedzę, co możemy dotknąć, a czego nie możemy dotknąć. To na pewno. No i wiedzę po pierwsze, a po drugie papier na to, nie? Tak. No dobra, no to działaj, a ja będę Cię tutaj przepytywał. Oczywiście, co mogę pomóc, to pomogę. Na śrubokrętach się znam i do tego mam kwalifikacje, więc będę Ci je podawał. Jasne, jak najbardziej mi to pomoże.
klikaliśmy to wszystko na tablecie, to teraz już przechodzimy do tej pracy monterskiej, do której ja aż takich uprawnień nie mam, więc co robimy? Ja mogę Ci tu na ziemi pomóc. To w pierwszej kolejności możesz mi tutaj poluźnić śrubę od tego licznika. Dobra, to już mamy gotowy. Teraz możesz mi podać ucinaczki i w tym momencie rozplombowujemy licznik. Ściągamy starą plombę, którą wcześniej spisywaliśmy. Tak jest. Możesz mi podać miernik napięcia, żeby sprawdzić, czy na pewno na układzie nie mamy napięcia. Bo tak, bo napięcie wyłączyliśmy, tak? Tak, Na samym początku. tak. Napięcie zostało wyłączone, żeby było tutaj bezpiecznie. Tak, zgadza się. Nie mamy napięcia, więc możemy przystąpić do odkręcenia przewodów. I Ty jako taki elektromonter pomiarowiec w ciągu dnia takich liczników ile możesz podłączyć albo wymienić? Wiesz co, to jest bardzo zależne od tego, w którym są miejscu, bo zdarza się tak, że mamy na jednym bloku w klatce schodowej powiedzmy 40 liczników, to jestem w stanie te 40 liczników w ciągu całego dnia wymienić, ale chodząc od adresu do adresu, no to tutaj może być nawet tylko 10. I pracujesz 8 godzin dziennie, tak? I to jest zazwyczaj tak. w tych samych godzinach codziennie, czy to jest... No pracujemy raczej w tych samych godzinach, no bo też w godzinach wieczornych, kiedy już jest powiedzmy ciemno, no to też nie wchodzimy do domów ludziom, bo no nie byłoby to zbyt, że tak powiem, miłe i ludzie mogą też różnie na to spojrzeć, albo też nie dopuścić do domu. Po pierwsze, a po drugie, wyłączając zasilanie wieczorem, no to mogło być dość ciemno. Więc... Tak. I ten licznik jest sam w sobie inteligentny, czy na jakiej on zasadzie działa, że Wy w siedzibie możecie go wyłączyć, włączyć zdalnie, sczytać ten licznik i tym podobne? Działa on poprzez sieć GSM. Po prostu w tym liczniku jest karta SIM. W każdym liczniku jest karta SIM? W każdym liczniku jest karta SIM, Okay. tak. I dzięki temu mamy możliwość właśnie zdalnego odczytu, czy zdalnego przeprogramowania, czy zdalnego odłączenia windykacyjnego. I Wy działacie jako pomiarowcy głównie w terenie, czy też macie jakieś zadania na miejscu, nie wiem, szyjecie szafy albo coś takiego, czy raczej to jest tylko wymiana liczników? To jest tylko wymiana liczników, praca w terenie, nie? Licznik zamontowany, zaplombowany. Zrobiliśmy też zdjęcie, żeby to wszystko było w systemie, że jest tak jak powinno. No to co teraz, mój drogi? Ty jedziesz na kolejne zlecenia, montować kolejne liczniki, obyś miał 40 w jednej klatce, żeby zrobić tego jak najwięcej, a ja jadę dalej pokazywać, jak wygląda praca tego pomiarowca. A teraz przeniosłem się do biura, żeby pokazać Wam, jak wygląda dalsza ścieżka tych informacji, które pojawiają się na licznikach i jak się je przetwarza. Ze mną jest Magda, witam Cię serdecznie. Cześć Wojtek, hej. Widzę przepiękny schemat tego wszystkiego. Tak, rozrysowałam pokrótce, żebyśmy mogli zobaczyć, gdzie teraz się znajdujemy dokładnie, jak to wygląda. Tu jesteś Ty. Bardzo Właśnie ładne. zamontowałeś przed chwileczką licznik z transmisją danych GPRS, który przesyła w 2 kierunkach dane do serwera Origami, z którego korzystamy. I z tego serwera my możemy się łączyć tutaj z naszego biura, tu gdzie jesteśmy, i my pozyskujemy te dane, obrabiamy je i dalej dane odsyłamy do działu fakturowania. Tam panie wystawiają faktury na podstawie tych zużyć u klientów i bezpośrednio odsyłają w postaci faktur do odbiorców. Okej, czyli mimo wszystko tutaj jest ten człowiek, czyli Ty i Twoi koledzy z biura, którzy dokładnie. co, analizują te dane, czy co? Tak, Coś... my pozyskujemy je. Też mamy zdalną komunikację z tymi licznikami, więc weryfikujemy, dbamy też o ciągłość tych danych, weryfikujemy, czy są aby dobre, czy jest też transmisja z licznikiem. Niekiedy wykonujemy korekty, bo jak poprzednio na przykład jakieś odczyty były zaniżone, zawyżone, musimy je skorygować. Ale Ty też dzwonisz na przykład do ludzi, że coś tam było nie tak, że Nie, coś ja się z klientami nie kontaktuję. W ogóle, okej. W ogóle. Jakby ja to też filtruję, dużo działam też masowo, wyszukuję konta z błędami na przykład, pozyskuję po prostu tak dane z systemu, ja je poprawiam i później czy korekty i no, rozliczenia na bieżące czasokresy odsyłam już do działu fakturowania, nie? I tutaj już jest transmisja w jedną stronę. No to dobra, to siadamy do tego Twojego komputera, pokażemy Tak. widzom, jak to już wygląda w praktyce, jak tą fakturę się wystawia, czy tam najbardziej. przesyła dalej. Tak, no to tak. siadamy do roboty. Jak najbardziej. Tu mam takie ciekawe konto przygotowane. Zaczynam zawsze sobie od modułu, bo mamy kilka modułów i różnych funkcjonalności w systemie. I tu na przykład mam strukturę pomiarową, i w której widzę takie poszczególne dane już o konkretnym kliencie. Każdemu klientowi nadajemy numer PP, czyli punktu poboru energii. To jest indywidualny numer dla każdego klienta. I w tym module też widzimy
widzimy na przykład, czy to jest jaki tryb odczytu, jaki oddział, rejon. Też warto dodać, że ja pracuję dla rejonu poznańskiego. My po prostu dane rozliczeniowe podpinamy już konkretnie w module do rozliczeń na dany dzień, godzinę i odsyłamy dalej do działu fakturowania. Okej. To tak pokrótce ogólnie. A ten licznik, który dzisiaj montowaliście, to widzimy tutaj w zleceniach. Mam tu całe zlecenie. Możemy sobie podejrzeć też zdjęcia, które wykonaliście. To ja robię. Możemy sobie przejść do licznika już konkretnie dalej, bo tutaj mieliśmy podgląd na zlecenie. Tu przechodzimy do licznika. Tu możemy, właśnie taką mamy funkcjonalność, przy tej ikonce mogę odczytać dane dla tego licznika chwilowe. Tu sobie damy priorytet wyższy, że zaraz w tym samym momencie, jak tu siedzimy, odczytamy, trzeba będzie chwilkę poczekać i teraz trwa ta transmisja z licznikiem. Utworzyłam takie zlecenie, możemy odświeżyć, to kilka sekund trwa. Ale to jest fajne, że możesz wejść tak jakby w cudzysłowie do czyjegoś domu i sprawdzić, Tak, nie wchodząc tam, odczytać licznik, sprawdzić jakie ma aktualne czy zużywa, stany. czy nie zużywa. Tak, czy licznik się też czyta, to transmisja, warto to zawsze sprawdzamy też po montażu takiego licznika. Jasne, Magda, no to Tak, dobrze, to to wygląda. wysyłamy to teraz już do działu faktur, Tak. kasujemy kasę, liczymy ten prąd, liczymy te zużycia, a ja przechodzę do kolejnego działu. Dziękuję Ci Jasne. bardzo. Dzięki bardzo. Łukasz, na początku tego odcinka zajawiliśmy temat tej produkcji, nadprodukcji i tym podobne energii i właśnie tych problemów, które są z tym związane, więc pojawiłem się teraz u Ciebie w biurze, żeby rozwinąć ten temat, o którym wspomnieliśmy wcześniej, czyli jak to wygląda i co z tym można zrobić. Brałeś udział w montażu licznika. Magda pokazywała Ci, jak obsługiwać poszczególnych odbiorców. Ale tak jak wspominałem, teraz skala instalacji nowych urządzeń jest gigantyczna. Mamy w tym momencie zainstalowane już ponad 300 000 tego typu urządzeń, jak Ty instalowałeś i docelowo będzie ich, przynajmniej w naszej sieci, w sieci Enea Operator, ponad 2,5 miliona. Okej. I teraz weź pod uwagę to, że z każdego takiego urządzenia dostajemy kilkaset, a nawet ponad 1000 danych codziennie. I teraz jak obrobić taką ilość informacji i coś w ogóle z nich wykorzystać. I do tego wdrażamy różne systemy, różne mechanizmy automatyczne, które umożliwiają nam wyciąganie właśnie jakichś wniosków i poprawianie stanu naszej sieci. I teraz tu masz mapkę, widzisz takie punkciki. I na tych punktach jest podana jakaś liczba i to znaczy, że tyle punktów mamy na tym obszarze, jak przybliżamy, to ona nam To się są błędy, rozwija. tak? Problemy? Nie. To są wszyscy klienci. I teraz wyświetlę sobie problemy z napięciami. I pojawią nam się takie czerwone wykrzykniki. Jak się domyślasz, to niedobry znak. No zazwyczaj czerwone wykrzyknik informują o czymś złym. Dobra, mamy. I teraz oczywiście, jak znajdę sobie taki przypadek, ja mogę wejść do szczegółów. Mogę zobaczyć sobie, w jakich godzinach są problemy. I widzisz, że to napięcie nie wygląda tak, jak nas uczyli w szkole. No tak. Czyli, że 230 mamy stałe napięcie, 230, napięcie zmienne, ale o stałej wartości 230 V, tylko ono sobie chodzi trochę wyżej, trochę niżej i tutaj te wartości 253, one są momentami krótkimi przekraczane. I w takim przypadku my mamy różne możliwości. Mamy takie urządzenia, możliwości, żeby te napięcie obniżyć na całej stacji. I takich operacji wykonujemy bardzo dużo. Problem pojawia się tam, gdzie zdarzają się prosumenci nie do końca uczciwi, albo też instalatorzy, którzy nie są do końca uczciwi. Obserwujemy bardzo często sytuacje, w których klient wprowadza dużo więcej energii niż zadeklarował, czyli zgłasza nam, że na przykład ma 10 kW, a produkuje jeszcze kolejne 10, czyli 20. Drugim problemem jest dużym to, że inwertery nie są dostosowane, czyli inwertery, czyli to urządzenie, które przetwarza nam energię z tych paneli, nie jest dostosowane, nie jest skonfigurowane pod polskie wymagania. I wówczas to napięcie podbija bardzo mocno i mogą się pojawić przypadki, w których klient z nieprawidłowymi nastawami inwertera wyłącza wszystkich sąsiadów. Oczywiście my także działamy na reklamacje, które spływają od nas, od klientów, że oni coś nieprawidłowego u siebie zaobserwują i właśnie chciałbym, żebyś pojechał na miejsce instalacji analizatora, czyli takiego urządzenia już bardziej złożonego, które pod mikroskopem pozwala nam badać tą sieć i zainstalujesz z moim kolegą Łukaszem takie urządzenie. Jest bardzo fajna analogia, że systemy, które my mamy, dane licznikowe, które mamy, służą nam do wynajdowania igły w stogu siana, a analizatory służą do analizy tych igieł właśnie, żebyśmy wiedzieli po prostu, co tam jest nie tak, co ten punkt boli. No to dobra, to wcześniej pokazaliśmy, jak montuje się licznik, teraz przeanalizujemy tą sieć energetyczną już na miejscu u klienta. Tak, krok dalej.
Jesteśmy już na miejscu instalacji tego urządzenia. Co dokładnie będziemy robić? Dzisiaj będziemy montować analizator parametrów sieci. Jest to analizator w klasie A. On mierzy wszystkie parametry elektryczne, które wymagane są zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska. Te informacje potrzebne nam są do tego, żeby móc oszacować stan sieci, bo na przykład jeśli klient składa nam reklamację, że nie wiem, wyłącza mu się falownik, ma problemy z migotaniem światła, bo na przykład żarówki mu mrugają, to przy montażu takiego urządzenia jesteśmy w stanie stwierdzić, co naprawdę jakby dzieje się w sieci elektroenergetycznej, co może wpływać na to zakłócenia. Tu mamy przykładowe złącze, montowaliście liczniki, wiecie mniej więcej jak to wygląda. I analizator energii elektrycznej jest to taki mały komputer, bym powiedział, tak? Z pamięcią, z kartą GSM. I to urządzenie zazwyczaj montujemy tylko w domach, gdzie jest właśnie instalacja fotowoltaiki, czy też do innych testów też można to montować? Niekoniecznie, tam gdzie są problemy. Problemy, okej. Bo nie ukrywamy, 99% problemów na chwilę obecną są to problemy z instalacjami fotowoltaicznymi, gdzie po prostu napięcie jest zbyt wysokie, ludziom się wyłącza. Ludzie zainwestowali oczywiście mnóstwo pieniążków w instalację, to, że się nie wyłącza, to generuje im jakby stratę, wydłuża okres zwrotu tej instalacji i to są główne reklamacje. No ale co z tą reklamacją, wiesz, zmierzysz, ma pan rację, wyłącza się panu instalację i co dalej się dzieje? No niewiele. Dalej? Nie, to nie jest to aż tak prosto, bo pomiar to jest jakby jedna tylko część składowa całego procesu. Potem jest robiona analiza i analizy robimy przez to, że liczniki są zdalne. Też mamy dane z liczników napięciowe. Zdarzyło nam się, że po prostu, nie wiem, gdzieś na przykład po jakimś czasie była luźna śruba, przewód się zaśniedział. Okay. No, czyli coś się dalej dzieje, dobra. Któraś osoba po prostu miała dyskotekę w domu. Kończy się to potem jakimś finalnymi pracami, które staramy się wykonać, żeby oczywiście te parametry poprawić. Czyli później jest ekipa, która już zajmuje się właśnie tym serwisem i tym podobne. To jest to, co pokażemy w jednym z kolejnych odcinków, czyli ten elektromonter, który jedzie właśnie do tej awarii. To wiem, że nakręcimy taki odcinek, złożymy i będziecie go oglądać na kanale do roboty. Dziękuję Ci bardzo, a teraz ponownie wracam do Centrum Enea Operator, gdzie porozmawiamy dalej o tym rozwoju, o finansach i tym podobne. Na terenie centrali spotkałem teraz pana prezesa. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Miło mi I bardzo. jako, że jest ze mną prezes, no to mam takie konkretne pytanie. Młody człowiek ogląda, na przykład jeszcze się uczy w technikum, w szkole zawodowej, czy też chce iść na studia, to co musi wcześniej przebyć, czy już jakieś kursy, szkolenia, czy musi się interesować tą elektryką, elektrotechniką, żeby do takiej pracy się dostać? Dobrze by było, gdyby się interesował i branżowo, kierunkowo już był w jakiś sposób ukształtowany, najlepiej jakby posiadał jakieś uprawnienia. Natomiast jeżeli nawet ich nie posiada, i zainteresował się elektryką, energetyką, wszystkim, co jest związane z naszą branżą, to wystarczy, że wejdzie na naszą stronę i tam regularnie pojawiają się rekrutacje i w momencie, w którym przeczyta sobie warunki, które muszą być spełnione, tak zwane warunki formalne, zapraszamy oczywiście do składania, do rekrutowania. Inwestujemy w pracownika, ścieżki rozwoju są bardzo szerokie, możliwość nabywania uprawnień, przechodzenia różnych szkoleń, jak również awansów. Oczywiście to jest rozciągnięte w czasie, bo tak jak powiedziałem, spektrum nas jest przeszło 4,5 tysiąca pracowników. Każdy by chciał awansować, każdy by chciał się rozwijać. No i właśnie też do tego chciałem dojść, jak to wygląda, jeśli chodzi o finanse w takiej pracy, czy pomiarowca, czy też w waszej spółce. My bazujemy na tak zwanych widełkach, w zależności od obszaru, w zależności od funkcji wykonywanej. Natomiast ja bym nie chciał mówić o kwotach, dlatego że to jest również bardzo, bardzo szerokie spektrum. Natomiast na pewno jesteśmy godziwym i dobrym, rzetelnym pracodawcą. I to wynagrodzenie jest uzależnione oczywiście od posiadanych już uprawnień, od stażu pracy, od stanowiska, które zajmujemy. Natomiast jest bardzo wielu pracowników dzisiaj na tak zwanych stanowiskach menedżerskich w spółce, którzy autentycznie zaczynali swoją przygodę i karierę z naszą firmą od stanowiska montera. Ale ja to też mogę tutaj udokumentować swoimi znajomymi, którzy chodzili ze mną powiedzmy do technikum, czy też studiowali na Politechnice, że te ścieżki kariery są dostępne. Tak. Bo ja wiem, że oni też zaczynali właśnie od powiedzmy elektromontera, czy też pomiarowca pracę i bardzo szybko mogli zdobyć szkolenia właśnie ze strony swojego pracodawcy, czy też awansować, więc to jest bardzo dobrym podpunktem, że fajnie w taką pracę iść, fajnie w tym kierunku iść, no bo można zdobywać to doświadczenie, a wy też, tak jak pan powiedział, wychowujecie, uczycie i szkolicie, nie? Tak, tak, tak. Na pewno ta możliwość jest bardzo duża i tak jak mówię, bardzo fajnym takim dobitnym dowodem na to są kariery naszych menadżerów, którzy dzisiaj są na przykład dyrektorami rejonów dystrybucji, czy
dyrektorami departamentów lub poszczególnych biur, to są kariery, które rozpoczynały się na etapie na przykład montera. O, i to też bardzo cenna informacja. To ja bardzo dziękuję za tą mega obszerną Dziękuję wypowiedź. również. Myślę, że zaciekawiliśmy widzów i młodych ludzi, że można taką pracę wykonywać i warto ją wykonywać, no bo ścieżka awansów czy też rozwoju jest dość szeroka, a my już za chwilkę przechodzimy do podsumowania tego materiału. Podsumowując ten odcinek, patrząc na skalę wymiany tych liczników, na te inteligentne montaż instalacji fotowoltaicznych i tym podobne, praca w dziale pomiarów będzie naprawdę coraz szerzej i bardziej zachęcała nowych pracowników, więc warto się szkolić w tym kierunku i warto tą pracę wykonywać. A jeśli ciekawi Was praca elektromontera i pracy przy serwisie wysokich i niskich napięć, to ja już mam hełm gotowy, cały strój w samochodzie. Jutro wybieramy się do Mogilna, żeby pokazać Wam, jak ta praca wygląda. Więc już niebawem na kanale Do Roboty zobaczycie taki materiał o serwisie i o pracy elektromontera. Tymczasem proszę Was o łapki w górę pod tym odcinkiem, skomentujcie, czy praca ta, którą dzisiaj pokazałem w odcinku, Wam się podoba. Napiszcie coś miłego i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym kolejnym odcinkiem, który kręcimy już jutro. Do zobaczenia!